Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich przygód na świecie hardcore. Jest to tryb, w którym mamy tylko jedno życie i jeżeli zginiemy, świat idzie do kosza. To sprawia, że cała nasza rozgrywka jest ciekawsza i przegrana boli bardziej. Ogólnie jest to moje trzecie podejście, bo na pierwszym zginąłem już w pierwszej nocy od Creepera, a w drugim podejściu miałem niemiłą akcję z Brutalem w Netherze, który zakończył moją rozgrywkę po 20 dniach gry. Wreszcie mi się udało i przed wami trzecie podejście i pierwsze 50 dni na nowym świecie hardcore. Stworzenie tego materiału zajęło sporo czasu i liczę, że to docenicie łapką w górę. Pokażcie moc tego kanału i dobijcie pod tym filmem 10 000 lajków. Wtedy na pewno pojawi się materiał z kolejnych 50 dni na tym świecie. Odsyłam oczywiście do subskrypcji kanału, bo fajnie by było kiedyś wbić tutaj 1 000 000 subów. Tyle ode mnie, a teraz zapraszam was do oglądania. Jak to zwykle bywa, moja przygoda zaczęła się od tworzenia nowego świata na trybie hardcore. Seeda świata nie znam i nie poznam go, aż nie dobiję na tym świecie 100 dni, więc nie macie co się o niego pytać. Pojawiłem się na pustyni w otoczeniu oceanów. Zabrałem trochę trzciny i patyków, a następnie ruszyłem zwiedzać nowy świat. Podbiegłem do pierwszego lepszego drzewa, by zebrać drewno i zrobić crafting oraz drewniany kill off, a następnie wbiłem się pod ziemię, by zebrać trochę kamienia. Standardowy początek grania na nowym świecie. Ale znalazło się miejsce na nowe rzeczy, bo gram na wersji 1.21.11, więc stworzyłem włócznię i przy jej pomocy zapolowałem sobie na rybki. A przy pierwszej okazji zacząłem zbierać miedź, by móc ulepszyć swój ekwipunek chociaż trochę i stworzyć swój pierwszy armor. Przepłynąłem się kawałek dalej do nowego lądu, gdzie na sawannie polowałem na dodatkowe jedzonko, a kiedy przepaliłem zdobytą miedź, stworzyłem z niej nowe narzędzia i zbroje. Miedziane narzędzia są odrobinę lepsze od kamiennych, a sam fakt posiadania jakiejkolwiek zbroi podniósł mnie na duchu i dał mi dodatkowej motywacji. Kiedy zaszło słońce, nie poszedłem spać, bo chciałem zapolować na pająki, by zdobyć nitki. Przydała się do tego nowa włócznia, dzięki której bez jakiegoś zbliżania się do moba mogłem go ubić i w ten sposób zdobyłem kilka nitek. Polowanie nie trwało długo, bo zaatakowały mnie zombiaki na wielbłądzie z dzidą. Dlatego, by głupio nie zginąć znowu pierwszej nocy, wycofałem się i poszedłem spać. Na następny dzień ze zdobytych nitek stworzyłem wędkę oraz łuk, a później, jako że byłem blisko rafy koralowej, postanowiłem zapolować na pufferfisze, by mieć później możliwość udomowić Nautilusa. Po zdobyciu kilku rozdymek zbierałem trzcinę cukrową i eksplorowałem nowe tereny w poszukiwaniu miejsca na bazę. Znalazłem sporą plażę z masą żółwi i postanowiłem zapisać sobie na przyszłość koordynaty. Nigdy nie wiadomo, kiedy najdzie mnie ochota na stworzenie farmy łusek żółwi. Nieopodal dalej natknąłem się na wioskę villagerów, przy której polowałem na kurczaki, by zdobyć nieco więcej piór na strzały. Później zrobiłem miedzianą motykę i przy jej pomocy zebrałem znajdujące się w wiosce hejbale. W jednej ze skrzyń znalazłem sporo chleba oraz sakwę, która jest bardzo użyteczna na tym etapie rozgrywki, ponieważ można do niej władować do 64 różnych przedmiotów. Idealne rozwiązanie pod dalszą wyprawę. Przeszukując domki natknąłem się również na wiaderko, dzięki czemu nie musiałem ubijać żelaznego golema, a miałem już opcję, by w razie czego ugasić swoją postać. W wiosce było też naprawdę sporo sakw, więc mogłem załadować większość zdobytych do tej pory przedmiotów i ruszyć dalej na poszukiwanie miejsca pod bazę. Przez resztę dnia zbierałem dodatkową ilość jedzenia, a jako że padał deszcz i nie chciałem, by przerodziło się to w burzę, postanowiłem się przekimać. Następnego dnia upolowałem jeszcze trochę kurczaków, po czym udałem się do pobliskiej dżungli, gdzie zauważyłem drzewo azalii i postanowiłem zdobyć kilka sadzonek. Zebrałem też stak bambusa i niedaleko dżungli zauważyłem ciemny las. Miałem więc pod nosem wiele różnych rodzajów drewna i wioskę. Coraz bardziej podobał mi się obecny teren, tak też eksplorowałem go dalej i kiedy płynąłem rzeczką nieopodal jednego ze wzniesień, zauważyłem różowe drzewa wiśni. A kiedy wbiłem się wyżej, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Teren był idealny pod bazę. Wielki i piękny teren z różnymi rodzajami drzew. Postanowiłem, że to właśnie w tym miejscu powstanie moja baza. Rozpocząłem przygotowania od wyczyszczenia terenu z trawy przy pomocy wody. Zebrałem trochę drewna, by przepalić je na węgiel drzewny i oświetlić teren. Ale jako że już zachodziło słońce i nie chciałem ryzykować utraty tego pięknego terenu, postanowiłem pójść spać. Na następny dzień ściąłem kilka dodatkowych drzew. Stworzyłem parę skrzyń, by schować zdobyte itemy, a kiedy zdobyłem więcej węgla drzewnego, stworzyłem pochodnie i rozpocząłem oświetlanie terenu. Później zebrałem wiśniowego drewna, by zrobić z niego płotki i zagonić pobliskie owieczki do zagrody na przyszłość. Rozmnożyłem je pszenicą, a kiedy zaszło słońce, uporządkowałem trochę zdobyte itemy w skrzyniach i przygotowałem się na dalszą wyprawę. Nie bardzo chciałem ryzykować łażenia po nocy, szczególnie z tak słabym armorem, dlatego wbiłem się do łóżka i poszedłem spać.
Dzień czwarty rozpocząłem od zdobycia małej ilości flintu na strzały. Zjechałem całą miedzianą łopatę, bo tak bardzo nie chciał dropić, a kiedy to już miałem z głowy, ruszyłem szukać żelaza i węgla na pobliskich górach. Chciałem możliwie jak najszybciej zdobyć tarczę, by bronić się przed wybuchami creeperów, co bardzo mi się przydało po krótkiej chwili. Po zdobyciu tarczy i sporej ilości węgla oświetlałem teren. Później stworzyłem książkę, w której zamierzałem spisywać koordynaty, by za każdym razem nie musieć zaglądać do screenów, kiedy będę chciał znaleźć na przykład bazę czy inne miejsca na świecie. Następnie z kamiennych ścian zrobiłem sobie małe ogrodzenie, by nie musieć obawiać się ataku creepera czy na przykład małego zombiaka. Później na zabezpieczonym terenie postanowiłem wkopać się pod ziemię i znaleźć więcej przydatnych surowców. Od razu wykopałem sobie taką wysokość, by wstawić później schody i szybciej wychodzić z jaskini. Tym bardziej, że byłem na sporej wysokości i czekało mnie naprawdę dużo kopania, by dostać się do sensownego cave'a. Następnego dnia udało mi się dokopać do całkiem sporej jaskini. Oczywiście starałem się być w miarę ostrożny i na bieżąco oświetlać sobie teren, czy ściągać przeciwników z odległości. Po zabezpieczeniu wejścia i oświetleniu małej ilości jaskini, dobudowałem resztę schodów i po zrobieniu porządku z itemami, ruszyłem, by zbierać żelazo na nowy armor i narzędzia. Sukcesywnie zdobywałem surowce, klepiąc się ze sporą ilością mobów i oświetlając kolejne części jaskini. Czułem się już całkiem pewnie i miałem sporo zdobytych surowców, ale kiedy uciekałem przed pająkami, stało się to. Nie zauważyłem małej wyrwy w ziemi i oczywiście wpadłem do lawy. W panice zapomniałem o tym, że mam wiaderko wody w ekwipunku i było naprawdę blisko. Gdyby nie gonił mnie pająk, a zombie lub gdyby gdzieś jeszcze zaczaił się jakiś szkielet czy creeper, najpewniej bym tego nie przeżył. Tym bardziej, że zostało mi pół serduszka życia. Bez miedzianego armoru na pewno pożegnałbym się już z tym światem. W brutalny sposób Minecraft przypomniał mi, że ten tryb to nie przelewki i nawet najmniejszy błąd może skończyć się bardzo źle. Kiedy ochłonąłem po całej sytuacji i wyszedłem zbierać dalej surowce, zaatakował mnie mały zombie. Na całe szczęście miałem ze sobą łódkę, w którą go złapałem. Małe zombiaki to nie żarty. I nawet z dobrym armorem potrafią sprawiać problemy. Po ostatnich dwóch sytuacjach postanowiłem wyjść z jaskini i przepalić zdobyte żelazo na nowy armor. Wciąż musiałem bardzo uważać, ale przynajmniej zrobiłem jakiś progres i nie zginąłem, co bardzo mnie cieszyło. Po ulepszeniu swojego ekwipunku wróciłem na dół, by zebrać nieco więcej surowców, w tym złota, lapisu czy redstone'a. Bardzo chciałem znaleźć jakieś diamenty, ale niestety nie byłem na odpowiedniej wysokości. W jaskini spędziłem resztę dnia. Następnego dnia przygotowałem ekwipunek i ruszyłem na wyprawę. Teren niedaleko był idealny pod eksplorację łódką. Sporo rzek, wysepek i oceanów, a to oznaczało wraki statków. Pierwszym z nich znalazłem bloki mchu, ziemniaki oraz miedzianą zbroję dla Nautilusa, a także mapę skarbów. Podążając za mapą natrafiłem na kolejny wrak statku, a w nim znalazłem pierwsze trymy na zbroję i kilka dodatkowych itemów, takich jak na przykład pióra czy kartki. Skarb wygenerował się w idealny sposób, dzięki czemu nie musiałem go jakoś szczególnie szukać, a w nim znalazłem swój pierwszy diament i złotą zbroję dla Nautilusa. Chwilę później znalazłem ruiny portalu, a to zawsze dodatkowe złoto i szansa na złote jabłko. Kiedy zaszło słońce, płynąc przez rafę koralową, zauważyłem wioskę na pustyni, a zaraz obok bagna mangrowe. Kolejny rodzaj drewna naprawdę niedaleko bazy. Jako że nie spałem od kilku dni, kiedy byłem w jaskini, a nie chciałem, by męczyły mnie fantomy, poszedłem spać. Dzień 8 rozpocząłem od przeszukiwania wioski i uratowałem villagerów przed creeperem. Później zrobiłem porządek w ekwipunku i ruszyłem na dalsze poszukiwania. Uwaga, siodełka. Miałem już prawie wszystko, by móc eksplorować podwodny świat, ale by sterować Nautilusem potrzebowałem właśnie siodła, które można zdobyć w wiosce. Natknąłem się na kolejny wrak statku, a w nim znalazłem diament, nową mapę skarbów oraz skórzany hełm z enchantem pozwalającym na szybsze kopanie pod wodą. W skarbie znalazłem dodatkowe diamenty i kolejne serce oceanu, a po zrobieniu porządku z itemami nieopodal zauważyłem wioskę na sawannie. Była to więc kolejna szansa na zdobycie siodełka. Przekimałem się, by mieć spokój od wrogich mobów. I na następny dzień usłyszałem sporo szkieletów pod wioską. Postanowiłem to sprawdzić i okazało się, że znajdował się tam spawner. Ostrożnie pozbyłem się każdego szkieleta, oświetliłem spawner i sprawdziłem skrzynię w nadziei, że znajdę w nich siodełko. Niestety nie miałem szczęścia, choć i tak zapisałem sobie kordy spawnera w książce na później. Miałem straszny problem z ilością przedmiotów w ekwipunku i starałem się go ogarnąć, tworząc dodatkowe sakwy. W wiosce nie znalazłem siodła, dlatego poleciałem na dalszą eksplorację. Niedaleko był kolejny wrak statku, w którym zdobyłem nową mapę skarbów. Liczyłem na kolejne diamenty i może coś więcej. Miałem straszny problem z ogarnięciem kierunku, w którym miałem szukać skarbu i robiła się noc, więc postanowiłem iść spać pod wodą.
Następnego dnia okazało się, że płynąłem do wykopanego już wcześniej skarbu, tak też ruszyłem w przeciwnym kierunku, gdzie natknąłem się na kolejną wioskę na sawannie, w której to wreszcie udało mi się znaleźć siodełko. Postanowiłem więc wrócić do bazy i po drodze zapisywałem sobie ciekawe miejsca, jak na przykład podwójną wioskę na pustyni. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się dodatkowa ilość villagerów. Było gdzieś w połowie nocy, kiedy zdecydowałem się iść spać, by na spokojnie móc wrócić do bazy. Dnia 11 zostałem przywitany przez 3 małe zombiaki. Ciekawe, co by się stało, gdybym nie poszedł spać i dał się im zaskoczyć. Będąc niedaleko bazy od strony oceanu, spostrzegłem kolejną epicką część świata, który miałem dosłownie pod górami. Piękna zatoczka, którą spokojnie można by przebudować na port albo coś w tym rodzaju. Kiedy wróciłem już do bazy, zająłem się porządkowaniem zdobytych przedmiotów i stwierdziłem, że to najwyższa pora, by zrobić jakiś mały magazyn. Itemów przybywało, a kilka skrzyni rozstawionych na początku zwyczajnie już nie dawała rady. Zebrałem więc trochę drewna na skrzynię i wkopałem się w jedną z gór, by zrobić swego rodzaju mały bunkier. Dodałem na wejściu podwójne żelazne drzwi i złote płytki naciskowe. Następnie zająłem się obudową z kamiennych ścian. Chciałem odseparować część terenu, w którym będzie znajdował się magazyn, od reszty góry, by przypadkiem nie mieć nieproszonego gościa. Kiedy zaszło słońce, zająłem się kopaniem pomieszczenia pod magazyn. Później stworzyłem stone cutter i z przepalonego kamienia zrobiłem kamienne cegły. Chciałem, by pierwsze pomieszczenie już jakoś wyglądało, pomimo braku surowców i początkowej rozgrywce. Na następny dzień wciąż zajmowałem się budową magazynu, ogarnąłem sufit z półbloków i rozstawiłem kilka skrzyń, a potem kombinowałem, jak zrobić oświetlenie z tego, co mam. Wymyśliłem sobie, że wkopię się w dół, wyłożę kilka bloków kamiennych cegieł i zabuduję pochodnie żelaznym trapdoorem. Dużo kombinowania, ale przynajmniej całe pomieszczenie wyglądało dzięki temu ciekawie. W nocy zacząłem porządkowanie itemów i starałem się jakoś wszystko poukładać w nowym magazynie. Dnia 13 wciąż porządkowałem magazyn i kiedy przeniosłem wszystkie rzeczy do skrzyń, wykorzystałem mączkę kostną, by zrobić biały barwnik oraz świecący tusz z kałamarnic, a następnie podpisałem sobie każdą skrzynię, by mniej więcej wiedzieć, co gdzie chować na przyszłość. Tak po kilku dniach roboty miałem swój pierwszy mały magazyn. Następnego dnia zabrałem ze sobą kilka sakw na itemy, rybek oraz zbroję i poleciałem zaprzyjaźnić się z Nautilusem. Dałem mu kilka rozdymek, a kiedy już mnie polubił, założyłem na niego złotą zbroję i siodełko. Później dzięki niemu mogłem spokojnie eksplorować głębiny, bez obawy o to, że utonę. Pierwsze co znalazłem to podwodne ruiny, a w nich mapę skarbów. Chciałem w ten sposób zdobyć diamenty i może znaleźć jeszcze jakieś fajne przedmioty. Problemem było tylko znalezienie skarbu, bo nieważne jak patrzyłem na mapę, nie mogłem go znaleźć. Musiałem przekopać sporo piachu, by odkryć ukrytą skrzynię. Niestety skarb okazał się małym niewypałem, bo znalazłem tylko trochę żelaza i nie było w nim żadnych diamentów. Ruszyłem więc dalej w nadziei, że znajdę jakieś diamenty. Głównie zajmowałem się przeszukiwaniem statków, w których często można znaleźć dobre przedmioty, a dzięki Nautilusowi nieco przyjemniej eksplorowało mi się pobliskie głębiny. Udało mi się znaleźć kolejny skarb i tym razem z diamentami w środku, a później natknąłem się na lodowce. Od razu wyciągnąłem książkę z kordami, by zapisać sobie lokalizację na kiedyś i popłynąłem szukać kolejnych diaksów. Wszystko, czego potrzebowałem, to dobry podwodny cave. Przez resztę nocy sprawdzałem różne zakamarki podwodnego świata. Po całej nocy szukania dobrej jaskini wróciłem do bazy, zabezpieczyłem Nautilusa, by go nie zgubić i ogarnąłem sobie diamentowy kilof ze zdobytych diamentów. Później wróciłem do oświetlonej jaskini, by pobawić się trochę z creeperami, a tak na serio chciałem zebrać obsydian z miejsca, gdzie prawie skończyła się moja przygoda, kiedy ostatnio byłem pod ziemią. Po zdobyciu obsydianu wróciłem na górę i stworzyłem enchant. Następnego dnia oświetliłem trochę dodatkowego terenu wokół bazy, a potem zbierałem drewno, by zrobić nieco półek z książkami pod stół do zaklinania. Plan był taki, by wykorzystać zdobyty do tej pory exp i dać sobie większą szansę na przetrwanie, enchantując zbroję nawet na niskim poziomie. Po chwili na prawie każdej części żelaznej zbroi miałem ochronę 2, co już dawało mi większe szanse przy starciu z wrogimi mobami. Kilof diamentowy ulepszyłem na wydajność 2 i stworzyłem również złoty hełm. To był czas, by udać się do nowego wymiaru, jakim był Nether. Ze zdobytego obsydianu stworzyłem ramę portalu i pełen nadziei wskoczyłem do niego. Gdy znalazłem się po drugiej stronie, ostrożnie rozglądałem się, czy nigdzie nie rozlewa się w moją stronę lawa i zabezpieczyłem portal kamieniem, a także spisałem kordy w książce na później. Następnie zbierałem kwarc, bo jest to jedna z lepszych metod na sporą ilość doświadczenia, szczególnie na tak wczesnym etapie rozgrywki. Plan był taki, by zenchantować diamentowy kilof na Fortunę 3, dzięki czemu łatwiej byłoby mi zdobyć diamenty na nową zbroję. Zauważyłem piglina, a jako że zabrałem ze sobą trochę złota, postanowiłem z nim pohandlować, w nadziei, że dropnie mi mikstury odporności na ogień. Udało się wydropić książkę z Soul Speedem 3 i masę przydatnych przedmiotów, jak nitki czy skóra. Chwilę później znowu dostałem książkę
książkę ze Soul Speedem 3, więc miałem fajny zapas na nowe zbroje. Po wykorzystaniu całego złota otrzymałem jedną potkę odporności na ogień, dzięki czemu mogłem z większym spokojem zbierać kolejny kwarc i gromadzić level. Następnego dnia sprawdziłem w enchancie diamentowy kill off i Fortuna 3 już na mnie czekała. Musiałem tylko dobić odpowiednio wysoki poziom, by go zdobyć. Kiedy zbierałem kwarc, okazało się, że niedaleko od portalu miałem twierdzę. Bardzo mnie to ucieszyło, ale nie chciałem ryzykować i wbijać tam z żelaznym armorem. Kiedy zdobyłem 30 level, wróciłem do bazy. Rankiem dnia 18 zenchantowałem diamentowy kill off, któremu brakowało tylko niezniszczalności 3. Stworzyłem więc nowy kill off i na 30 poziomie ukazał się właśnie ten enchant. Postanowiłem rozwalić dwie półki z książkami, by obniżyć wymagany poziom i poza niezniszczalnością 3 dostałem również Fortunę 3 i wydajność 4. Idealny kill off do zbierania diamentów był więc gotowy. Od razu przygotowałem się do wyprawy, zabrałem ze sobą zdobyte mikstury na oddychanie pod wodą i poleciałem do Nautilusa, by znaleźć dobry podwodny cave. Będąc na rafie koralowej zauważyłem dobrą miejscówkę i postanowiłem do niej spłynąć. Znalazłem pierwszy diament i wiedziałem, że na pewno uda mi się znaleźć więcej, tym bardziej, że jaskinia była na poziomie Deep Slate'a. Wykopałem diamenty ze ściany i kiedy chciałem sprawdzić, czy są obok jeszcze jakieś, przekopałem się do większego pomieszczenia z kolejnymi diamentami na dzień dobry. Po chwili miałem już 27 diamentów, ale nie zamierzałem się od razu wycofywać, tym bardziej, że miałem sporo potek na oddychanie pod wodą. Chciałem zwiedzić całą jaskinię i wydobyć jak najwięcej diaksów. Udało mi się ich zebrać cały stack, ale po całej eksploracji miałem ogromny problem, by znaleźć drogę powrotną na powierzchnię. Wreszcie pod koniec dnia 18 udało mi się wydostać z podziemnego labiryntu i zadowolony z wyprawy wróciłem do bazy. Po powrocie zrobiłem porządek z itemami w magazynie, a następnie stworzyłem diamentowy armor i chciałem go jakoś dobrze zenchantować. Ale do tego potrzebowałem levela. Tak też zebrałem złoty hełm i ruszyłem do Netheru zbierać kwarc. Następnego dnia po kilku enchantach wbiłem do jaskini, by zebrać miedź. Jest to kolejny dobry sposób na kilka poziomów, a kwarców w pobliżu portalu było coraz mniej. Najbardziej byłem zadowolony z butów, którym udało mi się narzucić Feather Falling 4, co znacznie zwiększało moją szansę na przeżycie przy jakichś upadkach z wysokości. Brakowało mi tylko kilku poziomów, a jako że nie chciałem znowu wracać do Netheru, udałem się do pobliskiej wioski. Następnego dnia wyhandlowałem trochę emeraldów od villagerów, tym samym dobijając wymagany poziom i wreszcie miałem swój nowy diamentowy armor gotowy. Nie miał co prawda ochrony 4, ale diamentowy armor z protem 3 też nie jest zły. Był to naprawdę konkretny upgrade mojej postaci i nie ukrywam, czułem się trochę pewniej, że nie zginę tak łatwo. Za pozostałe szmaragdy wyhandlowałem trochę strzał oraz jedzenia, a później wróciłem do bazy i narzuciłem na buty książkę z Soul Speedem 3. Ogarnąłem sobie jeszcze nowy look zbroi, wykorzystując zdobyte trymy i postanowiłem wbić się do Netheru, by następnie wbić się do twierdzy, by zdobyć Blaze Rody i netherowe brodawki. Obudowałem sobie spawner blokami i miałem straszny problem z polowaniem na Blazy, bo cały czas kręcił się przy spawnerze Pigman. Nie chciałem go przypadkiem uderzyć, bo nie skończyłoby się to dla mnie najlepiej. Na następny dzień szukałem jeszcze kostek magmy, by zdobyć itemy potrzebne do stworzenia potek odporności na ogień. Zaatakował mnie Wither Szkielet i nawet z nowym armorem zabrał mi sporo punktów życia. Efekt Withera to nie żarty. Po małym polowaniu na kostki magmy wróciłem do bazy i kiedy robiłem porządek z przedmiotami, rozpętała się burza. Dawno nie spałem, więc postanowiłem skipnąć część dnia i złą pogodę. Następnego dnia stworzyłem diamentową łopatę, później zebrałem trochę piasku na szkło i używając Brewing Standa przedłużyłem działanie mikstur oddychania pod wodą. Zenchantowałem też hełm na Aqua Affinity i wbiłem się pod wodę kopać węgiel. Zebrałem kilka staków i postanowiłem wrócić do bazy. Rankiem stworzyłem kilka oczu kresu i wytworzyłem mikstury odporności na ogień oraz diamentową siekierę. A następnie ruszyłem na poszukiwania Strongholda. Nie miałem jeszcze w planach walki ze smokiem, ale chciałem znaleźć samą strukturę, by mieć już jakiegoś fast travela na później. Zabrałem więc ze sobą dodatkowo obsydian, by później móc wrócić netherem do bazy. Kiedy robiła się noc, oko pokierowało mnie pod ziemię. Ostrożnie wkopałem się w dół, by nie kopać bezpośrednio pod sobą i znalazłem się w Strongholdzie całkiem szybko. Kiedy dostałem się do środka, rozpocząłem poszukiwania pomieszczenia z portalem. Przeszukiwałem skrzynki i starałem się ostrożnie eksplorować, bo nigdy nie wiadomo, kiedy zza rogu wyskoczy ci creeper. Trafiłem głównie na ślepe zaułki, ale jakoś udało mi się znaleźć bibliotekę, a w niej całkiem przydatne enchantowane książki. Znając Minecrafta, w miejscu, gdzie powinno być przejście, zwyczajnie się przekopałem i okazało się, że zaraz na dole znajdowało się pomieszczenie z portalem. Sprawdziłem jeszcze kilka korytarzy i oznaczyłem sobie drogę do pomieszczenia na później. Na następny dzień zmieniłem całą lawę w pomieszczeniu na obsydian i wykopałem go sobie.
Później przygotowałem miejsce na nowy portal i od razu zapisałem sobie kordy odpowiadające tym z Netheru, by mieć je w książce. Po czym wbiłem i liczyłem, że będę w jakimś dobrym miejscu, by szybko wrócić do bazy. Pojawiłem się na biomie Doliny Dusz i pomyślałem, że to dobra okazja, by poszukać moba, który bardzo pomoże mi w przyszłym projekcie. Przeszukałem kilka większych skamielin i znalazłem kilka wysuszonych gastów. Przy okazji pozbierałem trochę bloków kości, a następnie ruszyłem w stronę portalu znajdującego się przy bazie. Po kilku minutach kopania byłem już na miejscu i mogłem ze spokojem wrócić do bazy. Portal do Endu miałem zlokalizowany i nie musiałem się tym już przejmować. Po powrocie do bazy od razu zrobiłem porządek z ekwipunkiem i nawodniłem wysuszonego gasta. Później stworzyłem dla niego specjalne siodło i czekałem na nowy dzień, który miał nastać za chwilę. Następnego dnia zbierałem trochę drewna i sadzonek, później stworzyłem lektern i udałem się do biblioteki w Strongholdzie, by zebrać książki na enchanty lub ewentualnie na handlowanie z villagerami. Po powrocie do bazy narzuciłem jeszcze niezniszczalność 3 na spodnie i stworzyłem nowe kowadło. Dodatkowo wrzuciłem zgromadzoną miedź do przepalania. Nad ranem ruszyłem do wioski. Wyhandlowałem trochę emeraldów od wieśniaków i jednego z nich wrzuciłem do łódki, by na spokojnie szukać mendingu, czyli jednego z lepszych, jak nie najlepszych enchantów w grze. Po kilku minutach szukania udało mi się znaleźć mending. Zabezpieczyłem villagera i wróciłem do bazy, by narzucić naprawianie na mój diamentowy kilof z fortuną 3. Później stworzyłem dodatkowe wiaderko i skoczyłem do Netheru po lawę. Chciałem stworzyć niewielką, ale całkiem wydajną farmę kamienia, którego potrzebowałem w dużej ilości do swojego projektu bazy. Poradników do tej samej farmy było kilka, więc nie wiem, kto jest oryginalnym autorem. Niemniej jednak, jak wpiszecie sobie prosta farma kamienia w Minecraft 1.21, to na pewno znajdziecie coś dla siebie. Przez resztę dnia przygotowywałem przedmioty do stworzenia farmy kamienia. Wykorzystuje ona waterlogowane liście i lawę, która tworzy kamień, oraz duplikator TNT z obserwerów na prostym zegarze z redstone'a. W międzyczasie, jak gromadziłem surowce do farmy, gaz, którego wcześniej nawodniłem, był już małym szczęśliwym gastem. Po stworzeniu ostatnich hopperów byłem gotowy, by zbudować farmę kamienia. Tak też następnego dnia, korzystając z poradnika krok po kroku, odtworzyłem farmę kamienia nieopodal bazy. Nawet przy pauzowaniu gry zajęło mi to cały dzień. A jako, że nie chciałem być zaskoczony przez wrogiego moba, postanowiłem się przekimać i dokończyć budowę kolejnego dnia. Dnia 30 farma była gotowa i dzięki niej mogłem odpuścić sobie mozolne zbieranie kamienia i zająć się innymi rzeczami. Rozbudowałem jeszcze trochę magazyn pod farmą, by móc zgromadzić więcej surowca i na noc włączyłem farmę. A kiedy ta działała, ja mogłem zająć się oświetlaniem terenu wokół bazy. Przez resztę nocy stałem w magazynie. Wiem. Fascynujące zajęcie. Nad ranem wyłączyłem farmę. Można powiedzieć, że działała przez około 10 minut, a kamienia miałem tyle, że mogłem być spokojny o rozpoczęcie budowy. Potem przyszła pora na pierwszy lot na Happy Gaście. Czułem się pewniej, mając buty z Feather Falling 4, bo jednak zawsze może się zdarzyć tak, że jakoś spadnę z gasta czy coś w tym stylu. Wreszcie mogłem zobaczyć, jak wygląda cała przestrzeń, którą zamierzałem przerobić na swoją bazę. Miałem już cały plan, ale do tego potrzebowałem surowców, no i oczywiście czasu. Stworzyłem dodatkowe piece i wrzuciłem do przepalania sporo kamienia, a kiedy czekałem, by się przepaliło, zająłem się oświetlaniem terenu, tak by nie obawiać się wrogich mobów i by spożytkować pozostały czas najlepiej jak mogę. Cały dzień i część nocy latałem z pochodniami, a kiedy poczułem się bezpiecznie, przystąpiłem do usuwania starego ogrodzenia i jedyne co zostawiłem to portal do Netheru, który być może później przeniosę. Na teraz mi nie przeszkadzał. Potrzebowałem lepszej łopaty, więc nad magazynem zrobiłem enchant i narzuciłem wydajność 2, bo na tyle było mnie stać z tak małą ilością poziomów. A później równałem teren przy portalu. Następnego dnia wykopałem jeszcze trochę terenu, a później rozpocząłem planowanie projektu. To zajęło mi zdecydowanie najwięcej czasu, bo blisko 2 dni się z tym męczyłem, ale chciałem sobie dobrze zarysować całą przestrzeń i się przy tym nie pomylić. Nie korzystałem nigdy i nie planuję korzystać z gotowych projektów czy tym podobnych. Wydłuża to czas budowy, ale daje mi o wiele więcej satysfakcji, zwłaszcza kiedy już coś zbuduję. To tak, gdyby ktoś pytał, czy mam jakiś projekt, na którym się wzoruję. Mam sam pomysł i wizję w głowie, którą chcę przenieść do świata gry i nic więcej. Wreszcie zarys bazy był gotowy i w sumie mogę wam już zdradzić, że planuję tu zbudować zamek. Albo raczej całe królestwo, o ile faktycznie wcześniej nie zginę, bo jednak nigdy nie wiadomo. Ruszyłem do pobliskiego lasu, by zdobyć nowe rodzaje drewna, a tak się składa, że świerkowe drzewa były całkiem niedaleko.
Dodatkowo na wzniesieniu nieopodal znalazłem też małą część biomu z nowymi drzewami, czyli Pale Garden. Nawet przypadkowo rozwaliłem jedno serce znajdujące się w drzewie, co dało mi jedną żywicę. A samo drewno jest naprawdę ładne i kto wie, może jakoś wykorzystam je w przyszłości w swoim projekcie. Kiedy wróciłem do bazy, wbiłem się pod ziemię i zacząłem zbieranie dodatkowych bloków, z których planowałem zrobić ciekawy efekt ścian swojego zamku. I co ciekawe, choć robiłem już podobne efekty wcześniej, to nigdy tak ambitnie nie podszedłem do tematu i chciałem zrobić naprawdę ładny gradient, by ściany nie były monotonne i takie klasyczne. Czekało mnie więc sporo zbierania andezytu, bloków tafu czy deep slate'a. Dnia 34 zbierałem gravel i bloki przepalonego bazaltu, które również planowałem wykorzystać do budowy. Później zebrałem trochę deep slate'a, a kiedy wróciłem na górę, sprawdziłem sobie, jak będą wyglądać bloki, które postanowiłem użyć do budowy. Tak też zacząłem z nimi eksperymentować, ale szybko w tym procesie przeszkodziły mi fantomy, które odwiedziły mnie, bo dawno nie używałem łóżka. Wykorzystałem sytuację i udało mi się zdobyć jedną membranę, z której później będę mógł zrobić mikstury powolnego opadania. Jako że chciałem mieć spokój na kilka dni od fantomów, poszedłem spać. Przyznam szczerze, że nie do końca wiedziałem, co robię, bo starałem się jakoś mieszać bloki i chyba liczyłem, że mi to wyjdzie. Potem wbiłem się do jaskini, zebrać sporo bloków tafu i deep slate'a i tak zleciał cały kolejny dzień. Następnego dnia obudowałem farmę kamienia obsydianem, by w razie czego nie rozwalała tego, co zbuduję. Później kontynuowałem budowę ściany i w nocy zaatakował mnie zombie na zombie koniu z włócznią. Nowy, całkiem groźny przeciwnik, bo z pełnym diamentowym armorem z ochroną 3 dostałem całe 2 serduszka na strzała. Najpewniej zginąłbym, mając słabszą lub niezenchantowaną zbroję. Niemniej jednak jakoś udało mi się pozbyć zombiaka, bo nie mógł się przebić przez zbudowany przeze mnie mur. Kiedy to zrobiłem, wsiadłem na zombie konia i po kilku próbach był już mój. Fajnie, że wreszcie na survivalu można sobie takiego konia osiodłać. Zbudowałem dla niego dach, by nie spalił mi się za dnia i dałem mu złotą zbroję, a po chwili noc dobiegała końca. Na następny dzień pozbyłem się nieproszonego gościa, który przyszedł z darmowymi linami dla mnie i przetestowałem, czy koń w zbroi nie spali się za dnia. Na szczęście zbroja chroni zombie konia przed spaleniem się za dnia, tak jak armor u zombiaka czy szkieleta. Później dalej budowałem ścianę, używając andezytu, gravelu, cobblestone'a i przepalonego kamienia. Cały czas licząc na to, że będzie to wyglądało dobrze. W nocy chciałem zobaczyć sobie, jak to będzie wyglądało z lotu ptaka, ale czasami złapanie gasta jest zwyczajnie niemożliwe. Dlaczego za każdym razem, kiedy się do niego zbliżasz, musi akurat odlatywać? Kiedy dosiadłem gasta, wstał nowy dzień, a ja mogłem obserwować zbudowaną ścianę i nie skłamię, mówiąc, że wyglądała jak totalna porażka. Niby kolorystycznie spoko, ale bloki randomowo rozstawione stworzyły chaos, a nie ładny efekt. Chciałem ją naprawić, ale na razie potrzebowałem od niej odpocząć i zająć się czymś innym. Potrzebowałem dobrej łopaty z wydajnością pozwalającą mi na szybkie wykopywanie bloków trawy. Potrzebowałem do tego levela, więc zabrałem trochę bloków, potkę odporności na ogień i wbiłem się do netheru, by ponownie kopać kwarc. Następnego dnia wciąż byłem w netherze, bo kilof był tak zniszczony, że najpierw musiałem go naprawić expem, zanim zacząłem go faktycznie zbierać pod łopatę. Po całym dniu szukania i zbierania kwarcu wróciłem i stworzyłem łopatę z wydajnością 4 i jedwabnym dotykiem. Dnia 40 zaczęło się wielkie wyrównywanie terenu, którego wcześniej zarysowałem netherakiem i kamieniem. Chciałem zobaczyć, ile faktycznie będę mieć tutaj przestrzeni, bo sam zamek i jego ściany i tak miały być wkomponowane w górę, ale wewnątrz mogłem zrobić co tylko chciałem i zawsze dobrze jest mieć dużą przestrzeń pod jakiś magazyn czy farmy. Następnego dnia rozkopałem jedną część góry wokół magazynu i jako że nafarmiłem sporą ilość kamienia, a farma przeszkadzała w dalszej budowie, postanowiłem ją rozwalić i zachować itemy na przyszłość, bo pewnie i tak później znowu ją zbuduję. Porządkowanie terenu po farmie zajęło mi resztę nocy. Patrzyłem na wybudowaną ścianę i wiedziałem, że będę się musiał nią zająć, jednak najpierw chciałem, by w tle coś się robiło, więc stworzyłem trochę wiaderek, napełniłem je lawą i wrzuciłem sporo kamienia do przepalania. Wreszcie postanowiłem zrobić coś ze wcześniej wybudowaną ścianą, bo nawet z daleka nie wyglądała dobrze i potrzebowała renowacji. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, bo sama budowa była o wiele prostsza niż jakaś modyfikacja. Na szczęście po małej zabawie udało mi się faktycznie zrobić coś, co bardziej przypominało gradient, a nie losowo rozstawione bloki. Następnego dnia postanowiłem rozkopać wszystko, co zbudowałem, żeby łatwiej było mi zmodyfikować ścianę i krok po kroku naprawdę zaczynało to jakoś wyglądać. Czasu miałem coraz mniej, ale leciałem na pełnym fokusie i wiedziałem, że mogę się z tym wyrobić, jeżeli się skupię. Co chwilę i tak musiałem przerywać budowę, bo nie miałem surowców. Dnia 45 skończyłem z blokami deep slate'a i kolejnym surowcem był taf oraz andezyt. Wciąż leciałem wcześniej wyznaczonym stylem i wciąż wyglądało to dobrze. Cieszyłem się, bo nie miałem już czasu na jakieś większe poprawki.
stawki. Przyznam szczerze, że gdyby nie Happy Gast, nie byłoby opcji, żeby tak sprawnie budować. Jakby nie patrzeć, daje on możliwość budowania w locie, co jest ogromną przewagą i oszczędnością czasu. Po wyłożeniu andezytu leciałem z przepalonym kamieniem oraz kamiennymi cegłami i wreszcie jedna ściana była gotowa. Przynajmniej do tego momentu, gdzie zacznie się mur zamku. Pod koniec nocy skopywałem ścianę z drugiej strony góry. Następnego dnia po skopaniu prawie całej ściany przystąpiłem do jej przerabiania i oczywiście ponownie zabrakło mi surowca. Tym razem był to przepalony bazalt. Skoczyłem więc do Netheru, by go trochę zebrać i mogłem znowu wrócić do budowy. Kolejny dzień i walka z drugą ścianą. Zbudowałem już dolną część i była gotowa już prawie w połowie. Miałem mały zapas czasu, więc czułem, że raczej wyrobię się z budową. W nocy odwiedził mnie drugi zombie na zombie koniu i mały zombiak na kurczaku, czyli dobrze wszystkim znany Chicken Jockey. Pozbyłem się najpierw jeźdźca na koniu, a później sklepałem małego zombiaka i wydropił mi płytę Lava Chicken. Zawsze bliżej do zebrania wszystkich rodzajów płyt. Chciałem osiodłać drugiego zombie konia, ale był bardziej uparty od poprzedniego. Nawet przez przypadek wjechał do portalu, ale na szczęście udało mi się go stamtąd wyciągnąć i stał się moim drugim zombie koniem. Nie miałem drugiej zbroi dla konia, więc zwyczajnie zbudowałem mu dach, by nie spalił się za dnia i wróciłem do budowania. Następnego dnia drugą ścianę miałem już zbudowaną i wyglądała naprawdę dobrze. Udało mi się zrobić efekt, dzięki któremu zamek będzie wyglądał o wiele lepiej, jak już go tutaj zbuduję. Zostały mi ostatnie małe fragmenty ścian po bokach, które musiałem jeszcze ogarnąć, by faktycznie pierwszy etap budowy mieć za sobą. Trochę się z nimi męczyłem, bo nieco przesadziłem z wysokością i musiałem je zmodyfikować, a czasu miałem coraz mniej. 49 dnia walczyłem z ostatnią ścianą i czułem, że może mi zabraknąć czasu. Leciałem na pełnym fokusie do samego końca, bo chciałem się ładnie wyrobić do dnia 50. W nocy budowałem ostatnie elementy ściany i kiedy powoli kończyła się noc, udało się i ostatnia czwarta ściana była zrobiona. Dzień 50 zaczął się na dobre, a ja chciałem skoczyć na Gasta, by zrobić sobie screena pod miniaturkę. Oczywiście nie było to takie łatwe, bo skubany cały czas mi uciekał. W końcu się udało i mogłem obserwować to, co osiągnąłem przez 50 dni na tym świecie. Byłem z siebie dumny i mam nadzieję, że wy także jesteście. Udało się i przeżyłem 50 dni na świecie hardcore. Co do dalszych przygód będziecie musieli poczekać, bo tworzenie tego filmu łącznie zajęło mi chyba 3 tygodnie. Tym bardziej, że obecnie bardzo dużo streamuję i nagrywam inne serie, więc nie do końca mam możliwość, by siedzieć przykładowo cały dzień i nagrywać materiał do tej serii. Ale możecie być pewni, że 100 dni hardcore się ukaże i mam nadzieję, że będzie to jeszcze w tym miesiącu. Koniecznie zostawcie pod tym filmem 10 000 łapek, to nawet zarwę kilka nocek, by film pojawił się szybciej. Liczę także na wasze pomysły w komentarzach co do królestwa, które będzie tutaj powstawać. No i liczę, że taka forma, choć jest o wiele trudniejsza w realizacji, spodoba wam się na tyle, że seria będzie mogła rywalizować z pierwszą publikowaną kilka lat temu na kanale. Odsyłam do subskrypcji kanału pod 1 000 000 subów i dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego razu. Cześć!